Zastanawiasz się, jak można poszerzyć swoją wiedzę z zakresu CX, a może potrzebujesz mieć dyplom, który będzie gwarancją Twojego profesjonalizmu, albo jesteś człowiekiem wiecznego rozwoju i chcesz poszerzyć swoją wiedzę. Jeśli gdzieś w Twojej głowie wybrzmiało chociaż jedno tak, to ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Opowiem Ci w nim o Akademii CX, której ukończenie gwarantuje dyplom z CX-a. Jeśli interesuje Cię ta tematyka, to zapraszam do oglądania. Ukończyłam podyplomówkę, bo chyba tak należałoby do tego podejść, na CX Academy, akredytowanej przez Glasgow Caledonian University. Ukończenie tego kursu umożliwia uzyskanie kwalifikacji uniwersyteckich w zakresie Customer Experience. Kurs jest certyfikowany przez CX Academię i zatwierdzony przez branżową radę doradczą. Pewnie zastanawiasz się, czym ta branżowa rada doradcza jest. Też miałam to pytanie w głowie, ale już znam na nie odpowiedź. Jest to grupa ekspertów do spraw doświadczeń klientów oraz liderzy branż spośród największych i najbardziej wpływowych marek, które wiedzą, czym jest dobry CX. Rada składa się z ekspertów z takich firm jak Google, IKEA, Volvo czy AXA. Co robią tacy członkowie rady? Oni zatwierdzają program nauczania i treść całej akademii, która jest później przekazywana właśnie Tobie. Regularnie dostarczają ekspertyzy, rekomendacje, dzięki czemu program nauczania jest dostosowany do potrzeb branży i obejmuje najbardziej aktualne umiejętności CX oraz kluczową wiedzę w tym obszarze. Co to oznacza w praktyce dla Ciebie? Ano to, że każda edycja Akademii różni się od poprzedniej, a jej program jest aktualizowany i dostosowywany do realiów biznesowych. Jest to niezwykle ważne. Dzięki temu możesz mieć pewność, że Akademia to nie tylko kompleksowa wiedza teoretyczna, ale też praktyczne odniesienie do świata biznesu, aktualnego świata biznesu. No dobra, ale czym jest ta cała akademia, o której tak dużo mówię? Myślę, że najlepiej jak opowiem o czymś, co nazywa się CX Academy Way. To coś więcej niż filozofia CX. Jest to praktyczna podróż przez Customer Experience, której przejście ma zagwarantować Ci umiejętność tworzenia doskonałego CX-a, zarówno w Twojej organizacji, ale też w organizacji Twojego klienta. CX Academy Way to też rozumienie, że CX musi zapewniać zwrot z inwestycji. Dlatego na przykład w module dotyczącym ROI kładziony jest nacisk na biznes i wyniki, ale bez tracenia koncentracji na podstawowych wartościach, jakimi są pasja do klienta i równowaga między takim ludzkim doświadczeniem a dzisiejszymi możliwościami technicznymi. Wspólnym mianownikiem tego równania jest chęć bycia partnerem w rozwoju zawodowym i dążenie do bycia najlepszym specjalistą z branży CX. Kto moim zdaniem powinien skorzystać z tego kursu? Myślę, że tutaj grono osób jest szerokie. Na pewno powinni to być specjaliści, menedżerowie do spraw obsługi klienta, ale też menedżerowie, liderzy zespołów call center, wszelkich zespołów zorientowanych na klienta i jego doświadczenie. Dział HR, też myślę, że coś znajdzie tam dla siebie, kierownicy do spraw marketingu, ale też właściciele firm, którzy chcą wprowadzić CX do swojej organizacji. Myślę, że kierownicy wyższego szczebla, być może dyrektorzy generalni, tak żeby ta wiedza szła odgórnie i żeby oni też rozumieli, dlaczego CX jest ważny. Pewnie studenci i pewnie, gdybym miała podsumować, dla kogo jest Akademia CX, to jest ona dla tych ludzi, którzy na co dzień pracują z głosem klienta i chcą to robić jeszcze lepiej, albo też dla tych, którzy dopiero zaczynają i potrzebują mieć ugruntowaną wiedzę, opowiedzianą krok po kroku, tak żeby czuli się pewni w tym, co robią w zakresie budowania jeszcze lepszych doświadczeń klienta. Jak w praktyce wygląda akademia? Nie jest to łatwa akademia. Jest to około 40 godzin zajęć online, chociaż ta liczba tak naprawdę zależy od Ciebie i od tego, jak bardzo się zaangażujesz i czy będziesz realizować dodatkowe zadania, bo tak, są tam zadania do zrealizowania i prace domowe. Jak mówią autorzy kursu, ten dyplom jest zakorzeniony w rzeczywistym świecie i praktycznym doświadczeniu, dlatego też duży nacisk kładziony jest na to, żeby rozwiązywać praktyczne ćwiczenia. Akademia składa się z 10 modułów i one dzięki swojej konstrukcji zapewniają szczegółowe i praktyczne zrozumienie CX-a, które można zaimplementować właściwie w każdej organizacji. One mówią z jednej strony o podstawach, ale w taki sposób, że nie masz poczucia, że nie będziesz wiedział, co z nimi zrobić, kiedy już ukończysz ten kurs i wrócisz do swoich codziennych obowiązków. Jest to nauka online, składająca się z takich mini wykładów, które
poruszają poszczególne tematy wpisane w te 10 modułów, o których już mówiłam, ale poza tym dostajesz spostrzeżenia branżowe, całkiem dużą dawkę analizy takiej behawioralnej związanej z zachowaniami klientów. Omawiane są studia przypadków, ale też dużo przykładów. Otrzymujesz w trakcie tego kursu różnego rodzaju frameworki, czyli takie matryce, narzędzia, mówiąc wprost, które pozwalają Ci jeszcze lepiej zrozumieć, czym jest CX i jak przygotować się do wdrożenia CX-a w swojej organizacji. Nie jest to kurs, który odpalisz sobie przy herbatce i będziesz przy okazji wykonywać jakieś inne zadania. Jest to kurs, który wymaga zaangażowania, realizacji zadań, które są oceniane, a suma tych ocen przekłada się na Twój wynik końcowy. W praktyce wygląda to tak, że co ileś modułów w różnym odstępie czasu masz zadania obowiązkowe, które musisz zrealizować. I one nie są proste. Wymagają naprawdę Twojego zaangażowania i tego, żebyś się skupił na tym, co robisz. Pamiętam, że pierwsze zadanie polegało na rozeznaniu się, jak w Twojej organizacji postrzegany jest CX. Trzeba było zrobić wywiady ze swoimi kolegami, koleżankami z pracy i dowiedzieć się, jak oni rozumieją CX i jakie wyzwania dla nich CX stwarza. Następnie trzeba było to wszystko opisać i wysłać do oceny. I po każdym takim zadaniu otrzymujecie dosyć szczegółową informację zwrotną, która wskazuje na mocne strony Twojego ćwiczenia i Twojego zadania oraz też na elementy, które warto byłoby poprawić. I takich obowiązkowych zadań jest kilka w trakcie całego kursu, ale są też zadania dodatkowe. I tu jest to, o czym powiedziałam na początku, że tak naprawdę od Ciebie zależy, ile poświęcisz czasu, bo zadania dodatkowe wymagają dodatkowego zaangażowania, ale myślę, że są potrzebne, żeby jeszcze lepiej zrozumieć materiał, który jest Ci przekazywany podczas trwania kursu. Warto powiedzieć o tym, że te wykłady nie są godzinnymi nagraniami, które trwają w nieskończoność. To są raczej takie pigułki wiedzy, które w bardzo skondensowany sposób mówią o danym zagadnieniu. Po każdym module otrzymujesz też komplet materiałów w postaci prezentacji, materiałów PDF-ów oraz też dodatkowych linków do pogłębienia wiedzy, więc tutaj bardzo kompleksowo dbają o to, żebyś z każdej strony, pod każdym kątem spojrzał na zagadnienie i spróbował dowiedzieć się jak najwięcej. Głównym elementem, na którym opiera się cała Akademia, jest CX Academy Framework. Składa się on z 6 czynników emocjonalnych, które budują więzi z klientami, a więzi te prowadzą do lojalności klientów i rozwoju biznesu. I tak na dobrą sprawę są to bardzo proste i fundamentalne elementy, ale kiedy zrozumiałam, czym są te czynniki emocjonalne, na czym one polegają i w jaki sposób należy o nie dbać, chcąc stworzyć dobry CX, zmieniło to moje patrzenie na to, co robię. I myślę, że podzielę się z Tobą tymi czynnikami. Pierwszy czynnik mówi o budowaniu zaufania we wszystkim, co robimy dla naszych klientów. Wydaje się to być oczywiste, ale nie zawsze myślimy w takim kontekście o budowaniu relacji z naszymi klientami. A to zaufanie jest tutaj fundamentalne i wymieniane na pierwszym miejscu. Jeśli klienci nie będą nam ufać, nie wydarzy się nic więcej. Jak już mamy to zaufanie, to drugi czynnik emocjonalny nazywa się You Know Me i jest o tym, że każdego klienta traktujemy indywidualnie i chcemy poznać jego potrzeby. Naprawdę się interesujemy tym, co ten klient ma do powiedzenia i tym, czego on od nas potrzebuje. Trzeci czynnik, You Make It Easy, dotyczy dbania o to, żeby maksymalnie ułatwić klientowi wchodzenie w interakcję z naszym produktem, usługą albo marką. On jest o tym, że nie utrudniamy, a ułatwiamy życie naszym klientom. Czwarty czynnik, You Get Me, skupia się na wchodzeniu w buty klienta i pokazywaniu, że rozumiemy, czego on doświadcza w interakcji z nami. Tu jest dużo o empatii. O tym, że sami sprawdziliśmy na własnej skórze, co to znaczy przechodzić przez naszą usługę, doświadczać naszej usługi i dzięki temu jesteśmy w stanie ją poprawić i zrobić ją jeszcze lepiej dla naszych klientów. Piąty czynnik dotyczy dowożenia obietnic, jakie składamy naszym klientom. Jest o spełnianiu obietnicy marki, jaką składamy, kiedy klient wchodzi w interakcję z nami, z naszymi produktami, z naszymi usługami. Szósty czynnik emocjonalny mówi o naprawianiu rzeczy. No bo wiemy, że nie zawsze wszystko idzie tak, jakbyśmy chcieli, ale potrafimy przyznać się do błędu i naprawiamy to, co nie działa. I mając zaopiekowane te 6 elementów, jesteśmy w stanie stworzyć prawdziwą więź z klientem. I o tej więzi jest cały ten CX Framework.
O tym, że jeśli zaopiekujemy te 6 elementów, będziemy mieli prawdziwą więź z klientem. Tak na poziomie słów wydaje się to bardzo proste, ale takie dogłębne zrozumienie, które zapewnia nam przejście przez ten kurs, naprawdę zmienia patrzenie na to, czym jest CX i jak go robić. I też patrząc na ten framework, przechodząc przez poszczególne moduły, które odnosiły się właśnie do tych czynników emocjonalnych, mogę powiedzieć, że działa to bardzo, bardzo na CX-ową wyobraźnię i serio pozwala poczuć, co to tak naprawdę znaczy dbać o customer experience. No dobra, to pewnie jesteście ciekawi, czego właściwie można nauczyć się w tej akademii i o czym jest te 10 modułów. Tego wam nie powiem, ale mogę wam powiedzieć, czego ja nauczyłam się przez te 40, no pewnie trochę więcej godzin, kiedy przechodziłam przez akademię. Po pierwsze, jeszcze lepiej zrozumiałam, czym jest CX i jak ważne są te czynniki emocjonalne, o których wam przed chwilą mówiłam. Jak one ważne są w budowaniu jeszcze lepszych doświadczeń dla klientów. Drugim takim moim learningiem z tego jest uporządkowanie zdobywanej przez lata wiedzy i zasilenie jej takim świeżym spojrzeniem, taką świeżą perspektywą międzynarodową, bo tutaj trzeba powiedzieć, bo chyba tego nie powiedziałam na początku, że cała CX Akademia jest po angielsku, opiera się na przykładach z międzynarodowego rynku i to też pozwoliło mi wyjść z takiej bańki projektów i klientów, z którymi do tej pory miałam do czynienia. Trzecim takim elementem jest pewność siebie. Pewność siebie i wiedza, która pozwala mi na omawianie i wdrażanie CX-a w organizacjach. Mam po prostu argumenty, które mogą przekonać tych nieprzekonanych. No i wreszcie na koniec mam profesjonalne kwalifikacje na poziomie dyplomu, wspierane i akredytowane przez liderów branży CX. Myślę, że to jest coś. Jeśli miałabym podsumować Akademię jednym zdaniem, to nie był to zwyczajny kurs, ale ekscytujące, inteligentne i inspirujące doświadczenie. Jeśli masz pytania, zapraszam Cię do kontaktu, a szczegóły znajdziesz na stronie internetowej Akademii, którą gdzieś tu Ci podlinkujemy. Zapraszam Cię też do śledzenia naszych fuzersowych kanałów, LinkedIna oraz newslettera, gdzie co 2 tygodnie dostaniesz soczysty kawałek CX-owej wiedzy i inspiracji. Dziękuję, że dzisiaj ze mną byliście. Do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie znów będę chciała wspólnie z Wami sprowadzać CX na ziemię.